Dzień dobry, mam na imię Michał Król i dzisiaj zapoznam Cię z działaniem systemu Booksy z poziomu przeglądarki internetowej. Booksy jest najpopularniejszą w Polsce aplikacją do umawiania wizyt oraz zarządzania kalendarzem. Dzięki Booksy Twoi klienci będą mieli możliwość rezerwowania wizyt 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Booksy to również doskonałe narzędzie do zarządzania swoim biznesem, o czym za chwilę Ci opowiem. Na początek pokażę Ci, jak zalogować się na swój profil w Booksy. Aby zapewnić poprawne działanie naszego systemu, rekomendujemy korzystanie wyłącznie z przeglądarki Google Chrome. W pole Login wprowadź adres mailowy, który został przez Ciebie podany podczas zakładania konta. Po kliknięciu Dalej pojawi się okno do wprowadzenia hasła. Na tym etapie możesz również kliknąć Nie pamiętam hasła, jeżeli go zapomniałeś lub z jakichś powodów potrzebujesz zmienić hasło do swojego konta. Po kilku minutach otrzymasz wiadomość e-mail z możliwością dokonania zmian. Pamiętaj, aby nie udostępniać swoich danych do logowania osobom trzecim. Po zalogowaniu się do serwisu, oprócz widoku kalendarza w trybie dziennym, zobaczysz menu główne znajdujące się po lewej stronie. Zanim przejdę do omawiania funkcji naszego systemu, zwróć uwagę na zakładkę Pomoc, znajdującą się na samym dole menu głównego. Po kliknięciu w kafelek Pomocy otworzy się okienko czatu, w którym dział obsługi klienta chętnie odpowie na Twoje pytania. Oprócz tego w sekcji Biblioteka Booksy masz dostęp do zbioru materiałów wideo na temat funkcji systemu. Zachęcam Cię do ugruntowania wiedzy po naszym szkoleniu. Przejdźmy do zakładki Kalendarz, znajdującej się na górze menu głównego. Domyślnym widokiem na kalendarzu jest widok dzienny. Polecam Ci codzienną pracę właśnie na tym widoku, ponieważ daje Ci możliwość uzyskania największej liczby informacji o klientach oraz o dzisiejszych rezerwacjach. Oprócz widoku dziennego możesz również podejrzeć swoje rezerwacje w trybie tygodniowym oraz miesięcznym. Lista wizyt to szybki podgląd wszystkich rezerwacji zaplanowanych na dziś oraz na przyszłość. Na liście oczekujących znajdziesz klientów, którzy nie znaleźli wizyty w dogodnym dla siebie terminie i otrzymają powiadomienia dopiero, kiedy zwolni się miejsce w Twoim kalendarzu. Po lewej stronie masz możliwość filtrowania wizyt również po pracownikach oraz szczegółach wizyty. Strzałki umieszczone tuż przy dacie pozwalają swobodnie przełączać się pomiędzy dniami. Przycisk po lewej stronie w dowolnym momencie umożliwia Ci powrót do dnia dzisiejszego. Zwróć uwagę na 3 ikony pojawiające się w prawym górnym rogu, które ułatwią Ci codzienne zarządzanie biznesem. Pierwsza z nich to ustawienia kalendarza. Tutaj możesz określić domyślny widok kalendarza, tryb wyświetlania oraz preferowaną kolorystykę. Pod ikoną dzwoneczka znajdziesz wszystkie powiadomienia dotyczące rezerwacji oraz powiadomienia biznesowe, np. dotyczące nowych opinii. Dodatkowo, jeśli klient zarezerwuje wizytę, anuluje lub dokona zmian w rezerwacji w trakcie, gdy korzystasz z Booksy Biz, oprócz informacji w dzwoneczku, na ekranie pojawi się pop-up z informacją o zmianie, co da Ci pełną kontrolę kalendarza. Ikona lupy pozwoli Ci na szybkie wyszukanie klienta bez konieczności wchodzenia w osobną zakładkę. Jeśli klient zadzwoni do salonu i zechce umówić się na wizytę, będziesz mógł z tego miejsca szybko wyszukać jego dane w swojej bazie klientów. Z tego miejsca też możesz dodać nowego klienta oraz umówić nową wizytę.
Teraz pokażę, jak dodać rezerwację do kalendarza ze wszystkimi jej detalami. Nową wizytę możemy dodać na dwa sposoby. Klikając w ikonę plusa w prawym dolnym rogu ekranu lub bezpośrednio na kalendarzu, wybierając dowolny dzień i godzinę. Ja dodam wizytę do pracownika Basia na godzinę 16. Po wybraniu przycisku Nowa wizyta otworzy się okno ze wszystkimi jej detalami. Na samej górze pojawia się możliwość wybrania klienta. Jeżeli z jakiegoś powodu nie masz danych klienta, możesz pozostawić to pole puste. Pamiętaj jednak, że wówczas klient nie otrzyma SMS-a z przypomnieniem o wizycie. Teraz możesz wybrać klienta ze swojej bazy lub dodać nowego. Aby dane klienta zapisały się w Twojej bazie, konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu e-mail. Ja wybiorę klienta z mojej bazy. System od razu zapyta mnie, czy powtórzyć ostatnią rezerwację klienta, ja jednak chcę wybrać usługę ręcznie. Naciśnij przycisk Wybierz usługę i dopasuj ją do klienta. Jak widzisz, czas trwania usługi skonfigurował się automatycznie zgodnie z informacjami, jakie zostały przez Ciebie zawarte podczas tworzenia usługi. Jeżeli znasz swojego klienta i wiesz, że proponowany czas wykonania usługi może się wydłużyć, możesz dowolnie edytować czas zakończenia rezerwacji w detalach wizyty lub bezpośrednio na kalendarzu, przeciągając dolną część wizyty w górę lub w dół. W tym momencie rezerwacja jest gotowa i możliwa do zapisania. Do Twojej dyspozycji są jednak dodatkowe opcje, które możesz wykorzystywać wedle potrzeb. W zakładce Informacje masz możliwość dodania wewnętrznej notatki do wizyty widocznej tylko dla pracowników. Możesz również dodać gwiazdkę, aby oznaczyć wizytę i wyróżnić ją w kalendarzu. W tym miejscu znajdziesz również pole Wiadomość do klienta. Wpisana tutaj treść zostanie wysłana mailowo wraz z potwierdzeniem wizyty. Wedle preferencji możesz oczywiście przenieść rezerwację na inną godzinę, do innego pracownika lub na inną datę. Teraz możesz zapisać wizytę. Jak widzisz, na kafelkach wizyt widnieją różne dodatkowe ikony. Gwiazdka, która pozwoliła Ci wyróżnić wizytę w kalendarzu, ikona dymka, która informuje Cię o zawartej w detalach wizyty notatce wewnętrznej, serce oznacza, że pracownik został wybrany przez klienta w trakcie rezerwacji, oznaczenie dolara oznacza, że wizyta została rozliczona. Aby ikona mogła pojawić się na kafelku rezerwacji, wystarczy, że po kliknięciu w jej szczegóły wybierzesz przycisk Rozlicz. Zostaniesz przeniesiony do zakładki Sprzedaż. Masz teraz możliwość dodania do rozliczenia dodatkowych usług, kart podarunkowych czy produktów. Klikając w cenę usługi, masz możliwość zmienić domyślną cenę lub udzielić rabatu procentowego. Wybierz przycisk Dalej na dole strony i przejdź do wyboru płatności. Jeżeli wybierzesz terminal płatniczy i przycisk Rozlicz, wizyta zostanie od razu pomyślnie rozliczona. Jeśli wybierzesz gotówkę i wpiszesz kwotę, którą zapłacił klient, Booksy automatycznie obliczy resztę. Naciskając przycisk Rozlicz, dokończysz podsumowanie rezerwacji z płatnością za pomocą gotówki i otrzymasz potwierdzenie pomyślnego rozliczenia transakcji.
Jeżeli klient prosi Cię o wysłanie rachunku niefiskalnego mailowo, naciśnij w ikonę papierowego samolotu i po uzupełnieniu adresu mailowego możesz wysłać taki rachunek prosto na jego skrzynkę. Rozliczenie wizyty nie jest konieczne do prawidłowego jej zakończenia, jednak polecam Ci korzystać z tej opcji, jeżeli chcesz mieć pełną kontrolę swoich dochodów i korzystać z zaawansowanych statystyk. Wracamy do kalendarza. Oprócz dodawania pojedynczych wizyt, możesz zapisywać również rezerwacje złożone z kilku różnych usług. Dodamy sobie taki rodzaj rezerwacji, tym razem używając czarnego plusika w prawym dolnym rogu i wybierając Nowa wizyta. Ponownie możesz przypisać klienta i tak jak poprzednio określić wszystkie detale wizyty. Jak widzisz, w przypadku tego sposobu system nie proponuje godziny wykonania usługi ani pracownika. Możesz wybrać te opcje ręcznie. Tym razem, zamiast zapisać nową rezerwację, kliknij Dodaj kolejną usługę. Tutaj ponownie masz możliwość wybrania osoby wykonującej zabieg lub pozostawienia Booksy dobrania odpowiedniego pracownika. Zauważ, że opcja dopisywania nowej rezerwacji jest wciąż aktywna. Śmiało w ramach potrzeb możesz wprowadzać modyfikacje, na koniec zapisując detale wizyty. Polecam Ci posługiwanie się tą funkcją w momencie, kiedy Twój klient realizuje dwie lub więcej usług jedna po drugiej. Dzięki temu będziesz miał pełną kontrolę kalendarza, a Twój klient otrzyma tylko jedno powiadomienie z informacją, o której rozpoczyna się jego wizyta. Booksy wysyła powiadomienia SMS lub push 24 godziny przed rozpoczęciem usługi. Jedyne, o czym musisz pamiętać, to żeby dodać wizytę do kalendarza więcej niż 26 godzin przed jej wykonaniem. W wiadomości klient otrzyma również link, który zachęci do rejestracji konta w Booksy. Jeżeli już ma takie konto, dzięki linkowi połączy je z kartą klienta stworzoną na Twoim profilu. Po kliknięciu w dowolną rezerwację będziesz mieć również możliwość wybrania przycisku Umów ponownie, co pozwoli Ci powtórzyć wybraną wizytę ze wszystkimi jej detalami w dowolnym miejscu w kalendarzu. Opowiem Ci teraz o ikonach i statusach rezerwacji. Wizyta samodzielnie dodana przez Ciebie do kalendarza lub zarezerwowana przez klienta ma status potwierdzonej. Jeżeli klient z jakiegoś powodu musi odwołać Wasze spotkanie, wystarczy, że klikniesz przycisk Zmień status znajdujący się w prawym górnym rogu. Pojawi się opcja zmiany statusu na Odwołaj wizytę. Rezerwacja zniknie z kalendarza, tworząc miejsce dla innych klientów, pozostanie jednak widoczna na karcie klienta. Może również dojść do sytuacji, w której klient nie pojawił się na wizycie. W tym przypadku, kiedy minie czas wykonania usługi, zmień status z Zakończono na Nieobecność. Wizyta pozostanie w Twoim kalendarzu opatrzona ikoną czerwonego oczka. Dzięki zmianie statusu unikniesz wystawienia opinii za wizytę, która się nie odbyła. Zapewne zauważyłeś, że podczas dodawania wizyty pojawiła się opcja rezerwacji czasu. Możesz wykorzystać ją na zablokowanie czasu w kalendarzu, np. na przerwę obiadową lub wizytę u lekarza. Z tego poziomu możesz tak samo jak przy dodawaniu usługi edytować datę, czas trwania oraz pracownika.
Dodasz tu również własną notatkę, która będzie widoczna od razu z poziomu kalendarza. Powód rezerwacji czasu nie jest widoczny dla Twoich klientów. Jest to wyłącznie informacja wewnętrzna. W dowolnym momencie możesz oczywiście usunąć swoją rezerwację czasu. Booksy to również pełna baza informacji na temat Twoich klientów. Służy do tego zakładka Klienci w menu po lewej stronie. Jeżeli masz już stałych klientów, w prosty sposób możesz przenieść ich do Booksy, co ułatwi Ci późniejsze dodawanie wizyt do kalendarza. Wystarczy, że klikniesz ikonę Więcej i wybierzesz opcję Importuj klientów. Po wybraniu przycisku Importuj masz możliwość pobrania szablonu pliku wyposażonego w odpowiednie kolumny. Po uzupełnieniu szablonu o dane Twoich klientów wystarczy przesłać go do systemu, który automatycznie uzupełni Twoją bazę. Masz teraz możliwość wysłania bezpłatnych SMS-ów do swoich klientów, w których poinformujesz ich, że jesteś w Booksy i zaprosisz do rezerwacji przez aplikację. Jeżeli przechowujesz kontakty do swoich klientów w telefonie, zachęcam Cię do pobrania aplikacji Booksy Biz na telefon. W zakładce Klienci masz do dyspozycji przycisk Importuj, który przeniesie Cię do Twojej książki telefonicznej i pozwoli wybrać kontakty, które chcesz mieć w swojej bazie. Wracamy do zakładki Klienci. Zauważ, że obok imienia i nazwiska mogą wyświetlać się różne ikony. Ikonka oznaczona literką B to informacja, że Twój klient jest użytkownikiem naszego serwisu. Liczba 1 to informacja, że klient ma umówioną swoją pierwszą wizytę w Twoim kalendarzu w Booksy. Fioletowa rakieta to znak, że klient został pozyskany w ramach usługi Booksy Boost. Ikonę rakiety zobaczysz również w kalendarzu na pierwszej rezerwacji pozyskanego przez nas klienta. Czerwona kłódka widnieje przy klientach, którym została zablokowana możliwość rezerwacji online. W celu wyświetlenia szczegółowych danych konkretnego klienta skorzystaj z wyszukiwarki lub od razu kliknij w jego dane na liście. Z prawej strony zobaczysz kartę klienta ze szczegółami. Możesz ją w dowolnym momencie edytować, klikając ikonę ołówka. W informacjach ogólnych możesz zaktualizować podstawowe dane. W dodatkowych informacjach masz możliwość dodania do karty klienta tagów, które będą pomocne, jeżeli będziesz chciał podzielić swoich klientów na grupy i na tej podstawie wysłać do nich spersonalizowane kampanie marketingowe. Wpisz dowolną frazę i potwierdź Enterem. Poniżej dodatkowych informacji znajduje się zakładka Prywatność. W tym miejscu zaznaczysz zgody na komunikację elektroniczną oraz przetwarzanie danych osobowych. Poprzez użycie suwaka Zezwolić na rezerwację online możesz zdecydować, czy dany klient może umawiać się do Ciebie samodzielnie poprzez aplikację. Jeżeli zabierzesz mu tę możliwość, klient nie zobaczy wolnych terminów w Twoim kalendarzu na Booksy. Jeżeli z jakiegoś powodu potrzebujesz usunąć klienta ze swojej bazy, pomoże Ci w tym czerwona ikona kosza na śmieci. Jeżeli wszystko gotowe, zapisz. Przejdźmy do zarządzania pracownikami w systemie Booksy. Kliknij ikonę Pracownicy i sprzęt w menu głównym po lewej stronie. By dodać nowego pracownika, wybierz czarną ikonę plus na dole strony. Na samej górze masz możliwość dodania zdjęcia profilowego. Warto zadbać o ten element, znacznie zwiększa to atrakcyjność profilu, również klient bez problemu umówi się do swojego ulubionego pracownika. Następnie uzupełnij imię i nazwisko. Numer telefonu nie jest wymagany i nie będzie widoczny dla klientów. Uzupełnij go wedle swojej potrzeby. Pamiętaj jednak, aby uzupełnić numer telefonu na karcie z uprawnieniami właściciela. Na podany tam numer będziemy wysyłać do Ciebie najważniejsze informacje dotyczące zarządzania Twoim biznesem. Dodanie adresu e-mail jest konieczne, jeśli chcesz stworzyć dla pracownika jego własny profil, aby miał możliwość logowania się do Booksy, np. za pomocą aplikacji w swoim telefonie. Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo danych zgromadzonych w Booksy, masz możliwość zarządzania dostępami swoich pracowników.
Dzięki temu wszystkie dostępy do systemu będziesz mieć pod pełną kontrolą. Masz do wyboru 4 poziomy uprawnień: pracownika podstawowego, pracownika, recepcji oraz menadżera. Skupię się na pierwszych 3, ponieważ poziom menadżera nie różni się możliwością od właściciela. Pierwszy z poziomów, czyli pracownik podstawowy, ma dostęp wyłącznie do własnego kalendarza oraz powiadomień związanych ze swoimi wizytami. Nie może jednak ich samodzielnie rozliczać. Pozostałe zakładki będą dla niego niedostępne. Pracownik ma już nieco większe możliwości. Osoba o takim dostępie może przeglądać i zapisywać wszystkie kalendarze, wprowadzać dane w zakresie zakładki sprzedaż, wyświetlać bazę klientów, ale z możliwym ograniczeniem widoczności danych kontaktowych, a także wzbogacać portfolio Twojego biznesu o nowe zdjęcia. Recepcja jest najwyższym z omawianych poziomów dostępu. Ma możliwości omówione dla pracownika, ponadto nabywa także wgląd do zakładki marketing, czyli konfiguracji promocji, tworzenia kampanii marketingowych oraz tworzenia grafik w centrum social media. Możliwe jest również przeglądanie opinii biznesu, udostępnianie ich i udzielanie publicznych odpowiedzi. Zachęcam Cię do dodania opisu stanowiska oraz opisu pracownika. Wybierz teraz przycisk Przypisz usługi. Wybierz z listy usług te, które będzie wykonywał Twój pracownik. Potwierdź przyciskiem Wybierz. Jeśli uzupełniłeś adres e-mail, przed zapisaniem pamiętaj o zaznaczeniu suwaka Utwórz konto i zaproś pracownika. Zwróć uwagę na 2 pola znajdujące się pod stanowiskiem, które ułatwią Ci zarządzanie zespołem. Pierwsze z nich określa widoczność pracownika w kalendarzu. Jeżeli na przykład Twój recepcjonista nie wykonuje usług dla klientów i nie potrzebujesz, aby był widoczny w kalendarzu, odznacz to pole. Drugie ustawienie dotyczy rezerwacji online. Jeżeli chcesz, żeby klienci mogli samodzielnie rezerwować wizyty do tego pracownika, pozostaw to pole zaznaczone. Teraz możesz zapisać zmiany. Zaznacz teraz danego pracownika, naciskając lewy przycisk myszy na jego karcie. Następnie wybierz ikonę ołówka, co pozwoli Ci wejść do edycji karty pracownika, w której są takie same opcje jak w przypadku tworzenia profilu. Obok przycisku Zapisz znajdziesz ikonę czerwonego kosza, która pozwoli Ci usunąć pracownika z Twojego profilu i zablokuje mu dostęp do Booksy. Pamiętaj, zanim usuniesz pracownika, upewnij się, że w jego kalendarzu nie widnieją żadne rezerwacje zaplanowane na przyszłość. Wróć do widoku listy pracowników. Tuż obok zakładki Usługi znajdziesz również informacje o godzinach pracy Twojego pracownika. Z tego miejsca możemy też przejść do grafików pracy. Pokażę Ci, jak zaplanować czas dla Twoich pracowników. W Booksy w łatwy i przyjemny sposób możesz zarządzać grafikiem pracy pracowników, sprzętu oraz godzinami otwarcia biznesu. Do tej zakładki możesz przejść przez ikonę Pracownicy i sprzęt, grafiki pracy. Na środku ekranu jest przycisk daty, taki sam jak ten widoczny na Twoim kalendarzu rezerwacji. Naciskając go, możesz przenieść się do dowolnego dnia lub tygodnia. Za pomocą strzałek przeskoczysz o 1 dzień do przodu lub do tyłu. Aby powrócić do aktualnego dnia, naciśnij przycisk Dziś na dole ekranu. Aby zmienić ogólne godziny otwarcia biznesu, naciśnij Godziny otwarcia. Otworzy się okno edycji, gdzie możesz dopasować godziny otwarcia Twojego salonu. Dodasz również przerwy w ciągu dnia. Możesz zastosować wybrane godziny od teraz, od przyszłego tygodnia lub od konkretnej daty. Zapisz zmiany. System zapyta Cię, czy dostosować nowe godziny do czasu pracy personelu i sprzętu. Ja wybiorę opcję Aktualizuj. Gotowe. Pamiętaj, że zmiany dotyczą wszystkich dni tygodnia. Jeśli chcesz wprowadzić zmianę grafiku dla pracownika w konkretny dzień, wybierz interesującą Cię datę.
Ja chcę skonfigurować grafik na dzień jutrzejszy. Naciśnij pasek przy konkretnym pracowniku. Na ekranie widzisz, w jakim dniu wprowadzasz zmiany. Mój pracownik tego dnia przyjdzie do pracy na drugą zmianę. System automatycznie przeliczył liczbę godzin, którą pracownik w tym dniu przepracuje. Klikam Zapisz. W tym miejscu również system automatycznie przeliczył liczbę przepracowanych godzin. Pokażę Ci teraz, jak dodać nieobecność. W prawym dolnym rogu wybierz przycisk Dodaj nieobecność. Wybierz datę. Jeżeli ma to być więcej niż jeden dzień, zaznacz Powtórz i wybierz, kiedy nieobecność ma się zakończyć. Używam tej opcji, ponieważ chcę dodać kilkudniowy urlop. Poniżej możesz wybrać powód nieobecności. Niech to będzie urlop. Następnie wybierz, który pracownik wybiera się na wypoczynek w tych dniach i zapisz zmiany. Urlop został oznaczony w grafiku kolorem pomarańczowym. System również przeliczył godziny pracy zgodnie ze zmianami. Tak przygotowany grafik możesz skopiować na inne dni. Aby to zrobić, kliknij przycisk Skopiuj w prawym górnym rogu ekranu. Pojawi się okno, które pozwoli Ci zdecydować, czy chcesz skopiować grafik dzienny, czy tygodniowy. Zauważ, że gdy wybierzesz wariant tygodniowy, kalendarz po prawej stronie zniknie, a zamiast niego pojawią się tygodnie. Możesz je wczytać dowolnie wedle swoich potrzeb. Na samym dole możesz wybrać, dla których pracowników chcesz skopiować grafik. Zaznacz odpowiednie dane, naciśnij Zastosuj i gotowe. Grafik pracy może zostać również w łatwy sposób wydrukowany. Wystarczy, że naciśniesz ikonę drukarki w prawym górnym rogu. Możesz wydrukować grafik tylko w wariancie tygodniowym. Pamiętaj również, że Booksy jest aplikacją międzynarodową, więc wszystkie dni, które w Polsce są ustawowo wolne, nie będą automatycznie zablokowane do rezerwacji online, więc będzie konieczność wprowadzenia takich zmian ręcznie. Przejdźmy do zakładki Ustawienia biznesu, czyli do centrum dowodzenia Twoim profilem. Jest to ikona koła zębatego na panelu funkcyjnym. Na początek wybierz dane biznesu, następnie informacje ogólne. Zobaczysz tutaj dane uzupełniane podczas tworzenia Twojego profilu. Oczywiście możesz je dowolnie edytować. Uzupełnij tę zakładkę o krótki opis biznesu oraz linki do mediów społecznościowych, z których korzystasz. Możesz również edytować tutaj bezpośredni link do Twojego profilu w Booksy. Powróć do poprzedniego widoku i wybierz kategorię działalności. Ustal tutaj główną kategorię, w której pozycjonowanie Twojego biznesu na Booksy będzie najwyższe, oraz kategorie dodatkowe. Ponownie cofnę się do zakładki Dane biznesu i przejdę do sekcji Adres i usługi mobilne. Oprócz standardowego, stacjonarnego trybu pracy możesz wykorzystać opcję usług mobilnych. Jeżeli oprócz pracy w salonie dojeżdżasz również do klienta, wybierz opcję Pracuję stacjonarnie i świadczę usługi mobilne. Ostatnia opcja, czyli Świadczę tylko usługi mobilne, zablokuje wyświetlanie adresu i automatycznie zaznaczy wszystkie usługi jako mobilne. W przypadku usług mobilnych możesz określić cenę za dojazd oraz maksymalną odległość, jaką jesteś w stanie pokonać. Możesz również dopisać własne informacje, np. poinformować klienta, że poza określonym obszarem dojazd jest możliwy, ale będzie za niego naliczona dodatkowa opłata. Wróć do zakładki Ustawienia biznesu i wybierz opcje zaawansowane. Następnie Ustawienia rezerwacji. Po lewej stronie znajdziesz dwa suwaki. Automatyczne potwierdzanie rezerwacji jest domyślnie włączone.
Dzięki temu Twoi klienci nie muszą czekać, aż potwierdzisz ich wizytę. Poniżej jest opcja unikania przerw pomiędzy wizytami. Dzięki optymalizacji dostępnych terminów unikniesz luk w kalendarzu. Po prawej stronie znajdziesz ustawienia dotyczące zasad rezerwacji. Możesz ustawić limit czasu na rezerwację, to znaczy z jakim wyprzedzeniem klienci mogą rezerwować wizyty. Minimalna wartość to 15 minut przed wizytą, maksymalna 14 dni. Rezerwacje w przyszłości. Wybierz, na jaki czas do przodu klienci mogą rezerwować wizyty. Masz możliwość wybrania okresu do 24 miesięcy. Zmiana terminu rezerwacji ogranicza możliwość przeniesienia jej na inną datę czy godzinę w wybranym czasie. Pamiętaj, że klient będzie zawsze miał możliwość odwołania rezerwacji. Teraz wróć do opcji zaawansowanych za pomocą strzałki na górze po lewej stronie. Zwróć uwagę na zakładkę Bezpieczeństwo danych i powiadomienia. Po lewej stronie masz możliwość ustawienia limitu bezpieczeństwa. Kiedy system wykryje, że jeden z Twoich pracowników wyświetlał dane Twoich klientów wiele razy w krótkim czasie, otrzymasz na wskazany w tym miejscu numer telefonu powiadomienie. Powyżej określisz liczbę kart klientów, które mają zostać wyświetlone, aby uruchomić ostrzeżenie. Po prawej stronie możesz wprowadzić adresy mailowe, na które mają być kierowane powiadomienia dotyczące rezerwacji konkretnych pracowników lub całego zespołu. Pokażę Ci teraz, jak od podstaw stworzyć swój cennik. Kliknij w ustawienia biznesu, ustawienia usług, usługi i multiusługi. Aby ułatwić klientom poruszanie się po Twoim profilu, swój cennik możesz podzielić na kategorie. Aby dodać nową, naciśnij ikonę plusa w dolnej części ekranu. Wybierz nowa kategoria. W oknie wpisz nazwę kategorii i określ widoczność usług. Czy mają być widoczne wszystkie usługi w kategorii? Czy na liście ma być widocznych tylko 5 pierwszych usług i aby zobaczyć wszystkie należy rozwinąć listę? Możesz również nie pokazywać usług. Klientowi wyświetlą się jedynie kategorie, które będzie mógł rozwinąć, żeby zobaczyć wszystkie usługi. Zapisz zmianę i wybierz nową kategorię z lewej strony ekranu. Nie widzisz tutaj żadnych usług, ponieważ nie dodaliśmy ich jeszcze do kategorii. Oczywiście możesz je sprawdzić, wybierając inną kategorię lub zakładkę Wszystkie kategorie, gdzie możesz podejrzeć wszystkie usługi. Ponownie naciśnij ikonę plusa i wybierz Nowa usługa. Wpisz nazwę usługi. Wybierz kategorię z listy. Wybierz czas trwania w podziale na liczbę godzin i liczbę minut. Ustaw cenę, zaczynając od jej typu. Masz do wyboru cenę stałą, klient wie, że zawsze ma przygotować dokładną kwotę, zmienną, która wyświetli się klientowi właśnie z takim zapisem, cenę ukrytą, w tym przypadku klient nie będzie widział ceny w ogóle, usługę darmową, np. konsultacje, które klient zobaczy jako bezpłatne, lub cenę zaczynającą się od. Przy tym typie wpisujesz kwotę minimalną za wykonanie usługi. Widnieje ona jako cena z plusem. Obok wpisz wartość. Zachęcam Cię również do uzupełnienia usługi o zdjęcia oraz opis. Dzięki temu Twoja wizytówka zyska na atrakcyjności, a klient jeszcze przed rezerwacją będzie wiedział, czego może się spodziewać. Na samym dole możesz również wybrać kolor, w jakim usługa będzie wyświetlana w Twoim kalendarzu. Klikając w menu po lewej stronie wybierz pracowników. W tym miejscu zaznacz pracowników, którzy wykonują tą usługę. Poniżej przypiszesz również ewentualny sprzęt. Przejdę teraz do ustawień. Rezerwacja online
oznacza udostępnienie usługi do zapisu przez klienta Booksy. Kolejna opcja pokazuje możliwość dojazdu do klienta. Będzie możliwa, kiedy zaznaczysz swój tryb pracy jako mobilny lub mobilno-stacjonarny. Forma wideokonferencji pozwala na obsłużenie klienta za pomocą spotkań na platformie Zoom. Skontaktuj się z nami, aby włączyć taką możliwość. Dane kontaktowe znajdziesz na końcu tego materiału. Poniżej znajduje się opcja interwału rezerwacji. Domyślnym wyborem jest 15 minut. Oznacza to, że na tę usługę klient może umawiać się co 15 minut od godziny otwarcia biznesu. Przerwę techniczną możesz ustawić po, przed lub przed i po. Jeżeli ustawisz przerwę techniczną po 15 minut, będzie to oznaczało, że kolejny wolny termin w kalendarzu po tej usłudze będzie dostępny 15 minut po jej zakończeniu. Na przykład jeżeli pracownik musi zdezynfekować stanowisko. Przerwa w trakcie trwania usługi daje Tobie lub pracownikom możliwość przyjęcia innego klienta w oczekiwaniu na kolejny etap zabiegu. Na przykład gdy po nałożeniu klientowi farby na włosy musisz odczekać 30 minut. To dzięki tej przerwie będziesz mieć w kalendarzu w trakcie trwania usługi wolny termin, na który klienci będą mogli się umawiać. Często wykorzystasz tę opcję na przykład dla koloryzacji, gdzie bez problemu obsłużysz w trakcie jej trwania jeszcze jednego klienta, na przykład na krótkie strzyżenie męskie. Jeżeli w ramach tej usługi pracownik może obsłużyć kilku klientów na raz, w tym miejscu możesz wybrać maksymalną liczbę osób mogących zapisać się na jeden termin u jednego pracownika. Na końcu zdefiniuj stawkę podatku. W zakładce dla klienta możesz dodać wiadomość, która zostanie wysłana mailowo wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Możesz również dodać pytanie dla klienta, które pojawi się w oknie rezerwacji usługi. Jeśli wszystko jest gotowe, zapisz zmianę lub skorzystaj z opcji Zapisz i dodaj kolejną. Jeśli chcesz usunąć usługę, wybierz kategorię, a następnie konkretną usługę i skorzystaj z ikony kosza. Zatwierdź operację. Przy nazwie każdej kategorii znajdziesz 3 kreski. Przytrzymaj na nich przycisk myszy i dowolnie przeciągaj w górę i w dół. Tak samo możesz modyfikować kolejność usług. Pokażę Ci, gdzie możesz znaleźć faktury za abonament oraz pakiet Boost. Pozostając w ustawieniach biznesu, kliknij w zakładkę Subskrypcja i rozliczenia, następnie Faktury i historia płatności. W zakładce rozliczenia sprawdzisz termin kolejnej płatności za abonament oraz podejrzysz zarówno bieżące, jak i historyczne dokumenty. W dowolnym momencie możesz pobrać fakturę, podejrzeć kwotę oraz datę płatności. Jeżeli masz kartę podpiętą do naszego systemu, faktura będzie już opłacona. Otrzymasz więc fakturę bez daty płatności. Pamiętaj, że jeżeli masz subskrypcję iTunes lub Google Play, nie będziesz otrzymywał od nas faktur, a środki pobierane będą automatycznie z Twojego konta na początku nowego okresu rozliczeniowego. Jeżeli chciałbyś otrzymywać faktury, skontaktuj się z nami, pomożemy Ci zmienić subskrypcję. W tym miejscu możesz samodzielnie zmienić adres e-mail, na który wysyłamy faktury oraz dane nabywcy, takie jak nazwa firmy i adres. Potwierdź zmiany przyciskiem Zaktualizuj informacje. Zobaczysz zmienione dane na kolejnej fakturze, która zostanie wystawiona już po aktualizacji. Także przy zmianie maila do wysyłki faktur, kolejna faktura zostanie już wysłana na nowy e-mail. Jeżeli chcesz zmienić NIP lub edytować dane z osoby fizycznej na firmę lub z firmy na osobę fizyczną, skontaktuj się z nami. Powróćmy do ustawień biznesu. Zanim przejdę do kolejnej zakładki, pokażę Ci, jak udostępnić swój profil do rezerwacji dla klientów.
Kliknij rezerwacja online. W tej chwili Twój profil jest niewidoczny dla klientów online i niemożliwy do rezerwacji. Jeżeli uzupełnisz już swój profil na Booksy o najpotrzebniejsze informacje, takie jak zaplanowane wcześniej rezerwacje i grafik pracy, w tym miejscu możesz włączyć widoczność. Od teraz Twój profil jest dostępny do rezerwacji online. Zapraszam Cię teraz do zakładki Profil znajdującej się na panelu funkcyjnym po lewej stronie. Z tego miejsca możesz podejrzeć swój salon w pigułce, dodać zdjęcie profilowe, logo oraz zdjęcia do portfolio. Naciśnij przycisk Dodaj zdjęcie profilowe. Następnie dodaj grafikę w wybranym obszarze. Wybierz materiał ze swojego dysku, przytnij według potrzeb i potwierdź przyciskiem Dodaj. Tak samo możesz postąpić z logo oraz z galerią zdjęć. Powróć teraz do profilu strzałką w lewym górnym rogu. Na pewno ciekawi Cię, jak Twój profil wygląda od strony klienta. Możesz sprawdzić to ikoną oka znajdującą się na górze strony. Zachęcam Cię, aby co jakiś czas spojrzeć na Twój profil okiem klienta i upewnić się, że wszystkie dane są uzupełnione prawidłowo i że Twój salon na Booksy zachęca do rezerwacji wizyt. Rzuć okiem na jakość zdjęć, czytelność usług oraz godziny otwarcia salonu. Wrócimy teraz do profilu. Po kliknięciu przycisku Udostępnij profil masz możliwość pobrania QR-kodu swojej wizytówki. Możesz umieścić go na drzwiach lokalu, w materiałach marketingowych czy na wizytówce. Poniżej w łatwy sposób skopiujesz swój unikalny link, przez który klienci trafią bezpośrednio na Twój profil i zarezerwują wizytę. Dziękuję Ci za udział w webinarze. Wierzę, że po dzisiejszym szkoleniu Twoja wiedza na temat Booksy znacznie ułatwi Ci korzystanie z naszego systemu. Ponownie zachęcam Cię do skorzystania z zakładki Biblioteka Booksy, która pomoże Ci usystematyzować wiedzę po webinarze oraz pozwoli poznać bardziej zaawansowane funkcje naszego systemu. Jeżeli masz dodatkowe pytania, zapraszam Cię do kontaktu z Twoim indywidualnym opiekunem wdrożeniowym lub z działem obsługi klienta na czacie.